Witam Was serdecznie. Dzisiejsze czytanie to czego potrzebujesz na ten moment. Poprzyglądamy się. Mamy trzy wybory. Wybierz to, które Cię najbardziej przyciąga. Może to być więcej niż jeden wybór. Jest to czytanie ogólne, energetyczne, bezterminowe, więc pamiętaj, aby brać tylko to, co z Tobą współgra, co odczuwasz, co może Ci pomóc. Ja dziękuję bardzo za subskrybowanie mojego kanału, zostawianie wiadomości, lajków. Jeżeli masz problem z wyborem karty, to zatrzymaj sobie film, zamknij oczy, weź kilka głębokich wdechów i wydechów, otwórz oczy i wtedy na pewno poczujesz sercem, która karta. A my zaczynamy od wyboru pierwszego. Wybór pierwszy. Czego potrzebujesz na ten moment? Zatrzymania. Bardzo mocno to czuję. Potrzebujesz zatrzymania, kontaktu z naturą, dlatego że to uziemienie i zatrzymanie jest Ci potrzebne, aby zobaczyć coś innego, ale też po prostu pozwolić swojemu ciału odpocząć. Wyczyścić umysł i odpocząć. I to mogą być, jeżeli nie masz możliwości wyjazdu gdzieś, to mogą być naprawdę taki kontakt z naturą przez kilka dni, czyli jakiś spacer, chwilę się zatrzymuję, wyszukuję sobie jakieś drzewo, opieram się o niego, zamykam oczy, oddycham sobie. Czyli jest to wpisane w mój plan i pozwalam sobie przez kilka dni troszkę mniej pracować, tam gdzie się oczywiście da, ale znaleźć tą przerwę. I tutaj jest, bo wtedy nabierasz sił, a potrzebne Ci jest nabranie sił, dystansu, zobaczenie, że masz zasoby, masz siłę i czujesz się na swoim miejscu. Jest to potrzebne. Tu ten odpoczynek mi mocno wzywa i naprawdę czuję, że to wcale nie musi być gdzieś wyjazd, nie wiadomo w jakie odległe miejsce, a nawet powiem szczerze, że w takie miejsce, które jest bardzo głośne i hałaśliwe, bym odradzała, bo tu jest duża potrzeba kontaktu z naturą, więc takie miejsce. Dobrze. I co jeszcze? Czego potrzebujesz na ten moment? Takiego właśnie ten kontakt z naturą spowoduje taką u Ciebie wewnętrzną mądrość. Taką mądrość, która płynie nie tylko z obecnego Twojego doświadczenia, ale taką komórkową, taką pokoleniową, taką można powiedzieć z DNA, od Twoich przodków, od ich doświadczeń. Wypłynie do Ciebie, przyjdą informacje takie, których pomyślisz, o kurczę, że o tym nie pomyślałem. Tak poczujesz, czego chcesz, że to mi się nie opłaca na przykład. Może to jest warte czegoś, ale to mi się nie opłaca, bo to zabiera mój czas, zabiera moją energię. Po prostu będzie taka jasność myślenia. Więc jak sobie dasz ten czas i nie nastąpi to w ciągu 1-2 dni, kilka dni to jest potrzeba, tak? Takiego naprawdę, że jak jesteś w tej naturze, to nie masz słuchawek na uszach, nie patrzysz w telefon, tylko zamykasz oczy, oddychasz, otwierasz oczy, patrzysz na ten świat, podziwiasz, zadajesz sobie pytanie, jeżeli masz trudne pytanie i zostawiasz. I za jakiś czas przychodzi Ci na to odpowiedź, bo jesteś mocno uziemiony, połączony ze sobą, z mądrością swoich przodków, i przychodzą rozwiązania, które będą dobre dla Ciebie i sprawiedliwe dla Ciebie. Czy będą Ci się zawsze podobać? Może nie zawsze, ale w perspektywie dłuższej one będą dla Ciebie bardzo, bardzo korzystne. Więc posłuchaj tego, co jest w Twoim wnętrzu, ponieważ może gdzieś pędzisz, gnasz, może chcesz dokonać jakiegoś wyboru, który niekoniecznie jest dla Ciebie dobrym wyborem. Co tu jeszcze? Czego potrzebujesz na ten moment? Poprzyglądania się. Tak, jest to Ci bardzo potrzebny ten moment wyciszenia, tej mądrości, bo trzeba się poprzyglądać rzeczom, które są. Bo może robisz kilka rzeczy naraz, może masz kilka propozycji różnych, może nie wiesz, w jaką stronę iść, nie wiesz, co zostawić, co będzie dla Ciebie bardziej korzystne. I w tym natłoku myśli który jest w pędzie życia, tego nie będziesz w stanie dobrze wybrać.
Jak Ty dasz sobie czas z naturą, poczujesz w sobie, pozwolisz sobie zadać pytanie i od razu nie usłyszeć odpowiedzi, to zaczną przychodzić do Ciebie prawdziwa mądrość, która jest w środku, zaczniesz ją czuć w ciele, ta odpowiedź będzie się we wnętrzu do Ciebie dobijać. Czy ją będziesz chciała usłyszeć, czy z niej skorzystasz, to już jest inna rzecz, bo ją usłyszysz. Natomiast tutaj mówi, nie zagłuszaj siebie, czyli odstaw media, odstaw wiadomości na jakiś czas, odstaw wiecznie coś gadające, gdzie zerkasz, gdzie ta Twoja uwaga ucieka. Bądź z naturą. Tak bardzo mocno. Tego potrzebujesz na ten moment. Co tu jeszcze by chciało dla Ciebie przyjść? Bo czuję, że jeszcze z tej talii. Tak. Bądź obserwatorem. Bardzo pięknie to się tutaj zgrywa. Jak będziesz obserwatorem, pozwolisz sobie na to obserwację bez efektu od razu, to zaczniesz zauważać później kształty, to co myślisz, odpowiedzi, po prostu inna perspektywa przyjdzie. Inna perspektywa. Będzie to bardzo, bardzo, bardzo dla Ciebie korzystne. Dobrze, jeszcze jedna karta z tej talii. Czuję, że jeszcze ta. Tutaj. Właśnie, bo ta obserwacja jest gdzieś tam daleko, nie na tym, co trzeba. Wiele rzeczy tutaj Ci umyka. Dlatego no, wszystkie karty, wszystkie, które mi tutaj przychodzą, wszystkie odczucia, które mi przychodzą, sprowadzają mnie do tej pierwszej karty, że w tym zatrzymaniu, w tej naturze, w tym spokoju idą Twoje możliwości, idzie Twoje bogactwo, idzie Twój dobrobyt, nie tylko finansowy, ale jakość Twojego życia. Chce to wszystko przyjść, tylko pozwól sobie to zauważyć, a żeby to było, jest do wykonania robota. Trzeba po prostu znaleźć na to czas, chęć i zadziałać. I masz do tego wszystko, jak słuchasz tego i czujesz, że to z Tobą współgra, zobacz, ile myśli przychodzi, nie mogę, nie dam rady, nie mam czasu, zapisz to wszystko. A zobacz, ile czasu idzie na przykład na rzeczy, które nie wnoszą nic do Twojego życia. Zobacz, ile czasu spędzasz scrollując, oglądając coś. A jak gdyby tak zrobić sobie 2 tygodnie od tego przerwy i ten czas przeznaczyć właśnie na te spacery, na tą naturę, na ten oddech, zostawiam Cię z tym. Jest to czytanie ogólne, energetyczne, bezterminowe, więc weź tylko to, co z Tobą rezonuje, a ja życzę Ci wszystkiego, wszystkiego dobrego i pamiętaj, że coś fajnego Cię tu czeka. Ale od Ciebie zależy, czy coś zrobisz. I przechodzimy do wyboru drugiego. Wybór drugi. Czego potrzebujesz na ten moment? I tak mi od razu przychodzi radości, zabawy, spotkań, odpoczynku, fajnych ludzi. Potrzebujesz tutaj takiej radości. Jeżeli jesteś kobietą, to potrzebujesz kobiecości. Potrzebujesz może sobie coś kupić fajnego, jakąś piękną, nową sukienkę, w której poczujesz się bardzo dobrze, która wywoła uśmiech na Twojej twarzy. Ale tutaj bardzo mi się podkreśla, że potrzebujesz dobrego, fajnego towarzystwa. Dobrze, to co jeszcze? Tak, i takiego wyciszenia swoich emocji, takiego wypełnienia tych emocji czymś pozytywnym, żeby zaobserwować to, co się z Tobą dzieje. Potrzebujesz obserwacji tego, co się z Tobą dzieje. Czy w ogóle obserwujesz swoje emocje? Czy w ogóle je czujesz? Czy pozwalasz sobie na to? Bo tutaj mówi mi tak, zbalansuj te emocje. Zaobserwuj je. Nie pozwalaj, aby one wypływały tak z Ciebie i nawet mi przychodzi takie słowo, wypalały Cię, bo jak jest za dużo takich emocji
negatywnych, które nie lubię nazywać emocji negatywnymi, bo każda emocja, która jest cudowna i ta złość, która jest też cudowna. Jak człowiek się złości, to znaczy nabiera siły do działania. Także, ale tutaj jak tak rozdajemy te emocje na prawo, na lewo, jednej osobie, drugiej, trzeciej, tam to nie ma nas dla nas. O, nie ma dla nas. Daj sobie dużo pozytywnych emocji. Zobacz, czego Ci potrzeba. Połącz się ze swoją potrzebą i ze swoimi emocjami, odczuciami. Czego tu jeszcze potrzebujesz? Zauważenia, że z pewnymi myślami, przekonaniami wędrujesz w obszary, które Ci nie służą. Zatrzymaj się, zobacz, jakie masz myśli. Jeżeli masz jakieś odczucia typu, no beznadziejnie, znów tam coś muszę zrobić, a to mi się nie uda, to zatrzymaj się w tym i jak jesteś w jakimś miejscu, przeskocz na drugą stronę, przejdź na drugą stronę pokoju, czegokolwiek teraz. Jak Ci będą przychodzić takie myśli, to właśnie wykonuj taki ruch, idź w drugą stronę i pomyśl sobie, że to Cię rozjaśnia. Przypomnij sobie tą kartę i przypomnij sobie, jak tu oświetlona jest droga. Ty potrzebujesz zauważyć, że można inaczej, bo Ty wiesz, że można inaczej, tylko to uciekło Twojej uwadze, więc potrzebujesz to zauważyć. Tak jest, zauważyć. Dobra, i co z tej talii? Czego potrzebujesz na ten moment? Tej zauważenia tego wszystkiego, połączenia, bo wtedy idzie zmiana. Wtedy idzie zmiana. Więc to, co mówiłam, jeżeli zauważysz i będziesz chciała coś z tym zrobić, bo to samo się nie wydarzy. To samo nie będzie. Zatrzymanie, zauważenie, bycie obserwatorem swoich myśli doprowadzi Cię do przemiany, wprowadź dużo radości, spotkań, uśmiechu do swojego życia, jakkolwiek byłby to trudny moment. Postaraj się znaleźć ludzi, przy których będziesz się śmiać. Nie opowiadać o problemach, trudnościach. One są. Jeżeli są, to one są. Na ten moment są. Za chwilę mogą się zmniejszać, być inne. Jeżeli będziesz myśleć, że będzie ich więcej, to idziesz właśnie tą drogą, idziesz w ten obszar, a można zatrzymać, można zrobić, wprowadź radość do swojego życia i idzie przemiana. Piękna przemiana. I jeszcze z tej talii dla Was karta. Tak, pozwól sobie to zauważyć, poczuć, bo to mówi tak, wiesz, nawet jeżeli nie do końca teraz czujesz, nie do końca wierzysz, nie do końca, to pozwól sobie na to. Pozwól sobie zauważyć, że nie wszystko widzisz, że myślisz, że masz rację, a może tak nie jest. Może myślisz, że próbowałaś 1000 metod, ale może robiłaś wiecznie to samo. Może to trwało 10 minut. Zacznij siebie obserwować, te emocje, to co robisz i przede wszystkim postaraj się gdzieś wyjść, zaprosić tam, gdzie będzie radość. Czyli nie idź na towarzyskie spotkanie, gdzie wszyscy się spotkają i będą narzekać. Nie, potrzebujesz radości, tańca, ruchu, Twoje ciało potrzebuje zmiany. I wtedy też sposób myślenia, obserwacja, tu jest troszkę do obserwacji, troszkę do zmiany, ale naprawdę jest potężna przemiana, jeżeli sobie na to wszystko pozwolisz. Jest to czytanie ogólne, bezterminowe, energetyczne, więc weź tylko to, co z Tobą zarezonowało, a ja życzę Ci wszystkiego dobrego. A my przechodzimy do wyboru trzeciego. Wybór trzeci. Czego potrzebujesz na ten moment? I przychodzi mi takie zintegrowania rzeczy, które już wiesz. Bo wiesz bardzo dużo, ale czuję taki mocny chaos w tym.
i czujesz, żeby odpocząć, żeby odsunąć się od, jeżeli masz teraz natłok pomysłów albo czujesz przytłoczenie, że tyle wiesz, ale nie wiesz jak, to powiem Ci, że masz wszelakie możliwości, jesteś wyposażony we wszystko, ale na ten moment potrzebujesz chwili wycofania i odpoczynku. I jeżeli lubisz świecę, kup sobie białą świecę, zapalaj ją codziennie na chwilę z taką intencją skupienia uwagi. I patrz w tą świecę, niech ona się pali 5, 10, 15 minut, ale niech wtedy nic innego nie będzie oprócz tej świecy. Możesz sobie przy tym zamykać oczy, oddychać i mając te zamknięte oczy, czuć ciepło tej świecy, blask, wyobrażać ją sobie, że ją widzisz przed oczami. Możesz być z otwartymi oczami, patrzeć na nią. Jest to potrzebne, aby to wszystko, co tak może być w jakiś sposób nieuporządkowane, aby się wyciszyło, uspokoiło, żeby Ci przyszła jasność umysłu tutaj. Dobrze, to czego tu jeszcze potrzebujesz na ten moment? Zauważenia, że niesiesz za dużo na sobie rzeczy, obowiązków, ale też mi przychodzi takich przekonań, że musisz tego wszystkiego, że musisz Ty to zrobić, że to jest Ci wszystko niezbędnie potrzebne. A tu jest takie zostaw to, zostaw właśnie, zobacz jak jest bez tego, pójdź w to miejsce bez tego obciążenia i zobaczysz wtedy, czego potrzebujesz, bo może się okazać, że te wszystkie rzeczy są zbyteczne. Też mi takie tutaj przychodzi, że czasem nadmiar wiedzy w jakiejś dziedzinie też powoduje zablokowanie, bo Ty nie patrzysz na możliwości, na piękno, które jest wokół Ciebie, na to, co mógłbyś zrobić, tylko czujesz ten ciężar i znój taki. Zostaw, to mówi, zostaw to. I właśnie myślę, że to jak zapalisz tą świecę, jak będziesz dawać sobie ten czas, to też te myśli zaczną do Ciebie inne przychodzić i decyzje przede wszystkim. Nie bój się zostawić tego ciężaru. Jak będziesz chcieć, uznasz, że on Ci jest bardzo potrzebny, to po niego wrócisz. A myślę, że absolutnie po niego nie wrócisz i wprost przeciwnie, będziesz zdziwiony, zdziwiona, że w ogóle co Ty to niosłeś, nie? Mogą to być obciążenia emocji innych osób, narzekania innych osób, Twoje narzekania, problem z czymś, co ciągniesz latami, a co można byłoby zostawić, bo do niczego Ci nie jest potrzebne. Zwróć sobie na to wszystko uwagę. Bo to Ty wykryj. Jakie to jest pięknie symboliczne. Popatrzcie, tu jest ta chateńka, do której Ty tak ciągniesz, a jeżeli Ty to zostawisz i wejdziesz w to swoje wnętrze właśnie, paląc tą świecę, bo w ten sposób jest to pewien rodzaj medytacji, takiego skupienia się na swoich potrzebach, to kreujesz zupełnie inną rzeczywistość, kreujesz sobie pałac, nowe możliwości, które jest w lekkości, w oddechu, w spokoju. Można zupełnie inaczej. Czasem nam się wydaje, że ta droga jest jedyną drogą, jaką możemy pójść. Że wszystko się zawali. Tak, zawali się to, co nie jest konieczne. Zawali się schemat. Tylko teraz pytanie, czy chcesz być w tym schemacie? Czy chcesz go powtarzać? Czy może jednak spróbować? Bo tak jak mówię, powrót do ciężkości, do schematów jest bardzo szybki, bardzo możliwy. Będziesz chcieć, będziesz do końca życia to nieść. A może warto spróbować, sprawdzić inaczej? Co by było, pomyśl sobie, gdybyś sobie pozwolił na inaczej? I jakie to inaczej dla Ciebie jest? Co to znaczy inaczej? Czy wiesz, co to znaczy inaczej dobre dla Ciebie? Czy na pewno umiesz to sprecyzować i zapisać w jednym zdaniu?
może się warto nad tym zastanowić. Zadziałaj, tu mi przychodzi, wiesz, naprawdę zadziałaj. Potrzebujesz tego zadziałania, czyli tego, to o czym mówiłam, trzeba to wprowadzić w życie, wprowadzić w ruch. I jeszcze z tej talii. I tak pięknie jak w poprzednim. Tak, to Ty decydujesz. Pamiętaj, że Twoje życie będzie płynąć tak, jak będziesz go kreować, jak będziesz chcieć go widzieć. Zadziałaj, aby Twoje życie było piękne dla Ciebie, było takie, jakie chcesz. Tylko najpierw zauważ, jak i czego chcesz i co dźwigasz. Jest to czytanie ogólne, bezterminowe, energetyczne. Weź tylko to, co z Tobą tutaj współgra. Kreuj swoje życie najpiękniej dla siebie. Niech Cię nie zatrzymują te ciężary, które dźwigasz, bo jest tutaj duża moc do działania, bardzo dużo to można zmienić. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby uczynić swoje życie takim, jakim chcesz. I jak będziesz żyć, zależy od Ciebie. Życzę Ci wszystkiego dobrego.